Wreszcie dotarliśmy do Zębu. Przepraszam, czy to jest ta knajpa, w której zawsze kibice kibicują Kamilowi Stochowi? Tak. Podział Kamil Stoch? Cześć, to ja Sabinka. Witam na kanale Świetny Tuk Sabinki i witam Was z gór. Jestem w górach. Teraz jedziemy do Zakopanego i do Zębu szukać Kamila Stocha. Ja myślę, że jak mi się udało znaleźć Bentę, to mi się uda znaleźć też Kamila Stocha. I co? Znalazłaś? Kim on jest? Koczkiem. Tak? Dalej. A na czym skacze? Na skoczek. Na butach jeżdżę. A jak? Na nartach. Przepraszam, nie widziała Pani Kamila Stocha gdzieś? Panie, nie, Kamil Stoch, to wiesz co, on jest chyba w Szwajcarii. Już tam chyba jeszcze skaczą w górach. Przepraszam. Widział Pan może gdzieś Kamila Stocha? Nie, nigdzie. Przepraszam. Nie widział Pan może Kamila Stocha? Nie widziałem. Dobry, przepraszamy. Nie widziała gdzieś może Pani Kamila Stocha? Nie widział Pan może Kamila Stocha? Kamil Stoch będzie spał w domu, wiesz? Widział może Pani Kamila Stocha? Takie? O taką łowcę sobie. Kapelusik. Kapcie. Konfitura z róży ile kosztuje? Starszy. Ej, nie podjadaj. Teraz jesteśmy pod skocznią. Wielka krokiew, która jest tam. Byłam o tam przy skoczni. To kto skakał? Bo Kamil. Jaki Kamil? To? Teraz jedziemy na skocznię. Ja się trochę boję. Teraz czekam w kolejce, żeby skoczyć na dół. A narty gdzie masz? Nie mam. Gdzie jak chcesz skoczyć? Na butach. Tu czekają, żeby skoczyć i mnie nie chcą wpuścić. A kto tam czeka? Tam jest pusto. Kamil Stoch? A on już chyba skoczył dawno, wiesz?
I ciebie wpuścić nie chcą? Bo bez nart. I co, Sabina? Skoczyłabyś stąd? Zjechałabyś stąd? Nie! Nie bój się. My byśmy stąd nie zjechały nawet na zadku. Nawet na głowie, nawet na butach. Bałabyś się? No uważaj. Trzymaj mnie. Tak. Weź mi to. Zaraz lecimy. O. Tam kamerkę to się tak nakieruje, żeby widać. Wszystko widać. Droga panna. Właśnie zjechałam z tarasu, tam gdzie się patrzy na tą skocznię. Teraz idziemy na ten, tam jest taki zamek i tam właśnie idziemy. Teraz przyszłam szukać Kamila Stocha na Wielkim Zamku Lodowym. No to wchodzimy. Tu można zbudować swoją własną... Ej! Tutaj można zbudować swoją własną budowlę. Mamo, ja chcę tutaj coś swojego zrobić. Bo można akurat. Ej, chodźcie tam! Czemu? Czemu? Idź. Dobra, chodźcie już, bo normalnie. To jest ta woda, bałwany już tam są. Dobra, okej, chodźcie. Tu nie ma wyjścia. Ale nie, bo tam jest taras. Dobra, chodźmy zobaczyć. Ale ja nie chcę iść na taras. Ja chcę stąd wyjść. Okej, ja się już boję. Jak na razie Kamila Stocha jeszcze nie znaleźliśmy, ale idziemy dalej. Nie! Dobra, chodźcie. Ej, patrzcie, patrzcie! No i co powiesz? Smakuje mi. Ej, chodźcie tam! Dziękuję bardzo. Czemu? Czemu? Kamila Stocha jak nie było, tak nie ma, ale idziemy szukać dalej. Właśnie byliśmy w takiej jakby piekarni i kupiliśmy... Jak to się nazywa? Taki wałeczek. Taki wałeczek. Były różne rodzaje, więc ja sobie wybrałam cukierka. To jest smaczne. Byliśmy na Wielkiej Krokwi, byliśmy w Lodowym Zamku, ale Kamila Stocha nigdzie nie było. A teraz jedziemy do sklepu Kamila Stocha po czapki, bo nam zimno w głowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Paulina? Tak? Weźmy początki. Po paczuszka, tak? Proszę bardzo, proszę wejść. Proszę
znaleźliśmy Kamila Stocha. No, jak on już jest na olimpiadzie w Korei. Ale czapki też przyjmiemy. Nareszcie dotarliśmy do zębu. Przepraszam, czy to jest ta knajpa, w której zawsze kibice kibicują Kamilowi Stochowi? Nie, kochanie, to nie ta karczma. Musicie iść jeszcze kawałek niżej do tego. Dość do Zapotocznego. Tak, krzyżówką macie. Do widzenia. Przepraszam, czy to jest ta knajpa, w której zawsze kibice kibicują Kamilowi Stochowi? Chciałam zapłacić i jeszcze to zostawić, że jak Kamil Stoch przyjdzie, to żeby dać jeden kubek. Aha, no to dobrze. Przekażę. Do widzenia. Przepraszam, mogę panu dać ten list? To dla Kamila? Co? Sama go napisałam. Dla Kamilka podać, tak? Przekazać. Dobrze. Pewno, że przekażę. Właśnie jak tylko przyjedzie z Pjongczan, to zaraz mi to wręczę. Dobrze? Jak się zaczęło, no nie? No więc widzicie ten dom. Za tym domem jest takie wzgórze nieduże i tam właśnie zaczęli chłopcy budować sobie skocznie. Tam zaczęli skakać i tak tylko dla zabawy, nie dla konkurencji jakiejś czy dla jakiejś rywalizacji, tylko tak sobie skakali, bo u nas nie było wyciągu dalej. I w związku z tym, żeby uatrakcyjnić sobie zabawę, to robili sobie skocznie, bo sam zjazd był trochę nudnawy, no i robili sobie skocznie i w ten sposób nabywali właśnie pierwszych takich skocznych umiejętności. I tak się zaczynały tutaj zabawy. A potem to już był klub, jak miał 7 lat, w klubie zaczął już startować normalnie, na zawody go woziliśmy razem z innymi dziećmi, bo tutaj też dzieci stąd startowały, także tam kiedyś się wypowiedziałem, że w Maluchu potrafiłem nawet 10 dzieciaków zawieźć na zawody. Wiecie? No i co jeszcze chciałaś powiedzieć? Sabina, powiedz, jak ty dzisiaj skakałaś na wielkiej krokwi na nartach. Ja nie skakałam, tylko wjeżdżałam i wyglądałam na skocznie. I jak Ci się podobało na tej dużej skoczni? Fajnie A było. skocz zjechałabyś stamtąd, czy trochę byś się bała? Bałabyś się, nie? Bo to tak trochę groźnie wygląda, prawda? Jak się tak zjeżdża, to wtedy czuć aż uszy tak się kładą od wiatru. Tak strasznie się jedzie, wiesz? Ja tam zjeżdżając po tej dużej krokwi, to aż żołądek do góry podnosi. No. Ale ogólnie rzecz biorąc, to Kamil jako dziecko to bardzo popularne, nie? Strasznie. Wolał iść na narty niż spać nawet. Nieraz żeśmy po nocy szli tam i właśnie z tą świeczką żeśmy stawiali świeczki, tylko tu nie było takich świateł ładnych, jak tam jest teraz na wyciągu. I czasem księżyc nam zaświecił, a czasem nie. Trzeba było świeczkę postawić na tym, żeby wiedział, gdzie się ma odbijać, nie? A ja z drugą świeczką mu mierzyłem odległości. Takie zabawy były do 10 minut, nie? Bardzo fajnie. I wtedy właśnie najbardziej lubił skakać, jak skoczył na tej dużej krokwi, nie? 128 metrów. Bardzo lubił wtedy skakać. Pamiętajcie, żeby
zawsze jak będziecie coś trenować, to żeby chodzić systematycznie na trening. No, Kamil nawet jak lało, to ja mówię, Kamilku, nie chodź mi dziś na trening. On mówi, nie tato, jedziemy. No i co miałem robić? Siadałem w auto i jechaliśmy. No nie? Tak trzeba, wiesz? Zabij. Jeżeli będziesz ćwiczyć na pianinie czy na skrzypcach, to też zawsze trzeba chodzić, wiesz? A na czym ćwiczysz, Sabinko? Na skrzypce. Pięknie, gratuluję. A ty, Michałku? Na pianinie. Na fortepianie. Fantastycznie, bardzo mi to Byłam porozmawiać z ojcem Kamila Stocha i mam nadzieję na spotkanie jesienią z Kamilem Stochem. Teraz się musimy wziąć do roboty i Michał też. Co prawda skakać nie będziemy, ale możemy robić inne rzeczy. Co możecie robić? Ja grać na skrzypcach, a Michał grać na fortepianie. O, Koniec. Subskrybujcie mój kanał Świat według Sabinki i bye bye. Teraz zagram ja Sabinka. A kapcie dla dzidziusia takiego? A jaką ten dzidziuś ma nogę? Chyba większą. 41. To są, on to z takich rzeczy. Jeszcze troszkę. Jakie puchate. W środku mają takie futerko jak biały. Wiesz co, ale ja mam dwie prawy. Ja nie wiem, czy ty mówisz o jej prawej, czy o mojej. Byliśmy na wielkiej krokwi, byliśmy na skoczni, w wielkim to jest lodowcu. to samo. Wielka krokiew to jest właśnie ta skocznia, gdzie ty idziesz. Bo mi na nos to spada. Boisz się? Czego? Sabina, tu już nie. O taką łowcę sam może kupić. A jak ten skoczek już skoczy, to gdzie on ląduje? Ale musisz tu na mnie patrzeć, na dupie. Musisz tak trochę głową tak pokręcić, trochę tak lekko, ale nie tak! Delikatnie.